A w dzisiejszym odcinku pójdziemy znów na arenę w Shadow of War, ale tym razem to nie obcy orkowie będą walczyć z moimi orkami, ale to moje gwiazdy odcinków zawalczą między sobą. 8 uczestników weźmie udział w małym turnieju na najlepszego orka, którego udało mi się stworzyć. Ja nie przedłużam i zapraszam was do oglądania. No dobrze, moi mili, nie przedłużajmy, przechodźmy do walk. W pierwszym pojedynku zmierzy się Muk z Borgiem. Muk zabójec, staty 5-3-5-4. Panicznie boi się guli, no i ma kilka słabości. Ranią go ataki z dystansu, ranią go egzekucje, podatny na mróz. No niestety Borgu go nie zamrozi, ale statystyki widzicie w tym momencie. Następnie Borgu rozstrzep, statystyki 5-7-7-5 i tutaj mamy akurat tylko dwie słabości. Ranią go egzekucje i ranią go ataki z ukrycia, a statystyki widzicie właśnie w tym momencie. No nic, przejdźmy do pojedynku. Chłopaki na siebie naskomleli, nakrzyczeli i zaczynają walczyć. Obydwoje są zatruci. Tutaj jaka petarda od tyłu popchnęła Borga do przodu, a Muk już leży. Ej, chłopaki mają te same bandy praktycznie obrońców i ja nie wiem która jest czyja, ale dobra, Muk przyjmuje inicjatywę, bije Borga na glebie. Oj, został odsunięty przez przybocznych, znowu leży Muk. Borgu gdzieś go tam w dupę próbuje ruszyć, ale te przeklęte bomby nie wiem skąd się biorą. Czy to jest jakiś dodatek areny? Halo, ja mam pytanie, który z panów ma przeklęte bomby? Bo obydwoje jesteście zatruci. Dźgnięcie ze strony Borga w stronę Moga. Ogłuszenie wjechało. Czy Borgu wykończy Moga? Czy to może Mog wykończy Borga? Tego jeszcze nie wiem, ale chłopaki no przesuwają się. Jest szybki przechwyt i jest dobicie Mogu no już prawie na deskach. Czy Borg wykorzysta sytuację? Oj, chyba tak. Tutaj jest... Już wynik wiadomy. Mog niestety pada. I to Borgu jest zwycięzcą tego pojedynku. I przechodzi dalej. Następni uczestnicy. Arbaruk Wybraniec. 3 słabościami? Między innymi ucieka bądź też kuli się ze strachu, kiedy jego szef robi to samo. Niestety nie będzie miał tutaj szefa na arenie, więc mam nadzieję, że to się nie aktywuje. I 2 pozostałe słabości to ranią go ataki z dystansu i ranią go egzekucje. A statystyki 6, 4, 6, 5. Do tego posiada fanatyczną bandę oloków. A będzie walczył na... Kugę ognistą krew. I tutaj też 3 statystyki tylko minusowe. Wyczerpanie, no które na pewno wiedzie w pewnym momencie, chociaż mogę się mylić. I ranią go ataki z dystansu, jak jest podatny na mróz. A statystyki? No tutaj troszkę lepiej. 6, 7, 6, 7. No nic, ja nie przedłużam i przechodzimy do pojedynku. Kuga kontra Ashbaruk. I zobaczymy, czy pan wybraniec rzeczywiście jest takim wybrańcem. Czy to może zakuty ognisty łeb okaże się lepszy. No i dobra, pojedynek się rozpoczyna. Kuga rzuca w przeciwników. Już wjechało rozścieczenie. Oj, pan wybraniec zrobił bardzo duży błąd. Rozścieczył Kugę. Ale czy Kuga to wykorzysta? Czy będzie przesuwany cały czas od ologów? Nie wiem, co ten olog z tyłu robi, ale na pewno Ashbaruk już przejmuje Kugę. Podbija go piękną piąchopiryną. Cały czas praktycznie. Uj. Czy Kuga rzeczywiście wykorzysta to? Jakoś nie wiem, ale piękne oczko wjechało na koniec i jednak Kuga wygrywa. Rozścieczenie dało efekty. A w kolejnym pojedynku Dash od pająków. Statystyki 4, 4, 6, 6 i 4 słabości. W tym pokarm dla bestii, ranią go ataki z dystansu, ranią go egzekucje i rani go ogień. A zmierzy się... Ashgarem Zbieraczem. A sam Ashgar prezentuje się tak. Idealna szóstka. Statystyki 6, 6, 6, 6. I tylko 2 słabości. Ranią go ataki z dystansu i ranią go ataki z ukrycia. Ja nie przedłużam i idziemy do pojedynku. No i dobra, mam nadzieję, że ten pojedynek nie pójdzie tak szybko jak poprzedni. Będę miał tutaj co komentować, bo nawet nie zauważyłem w poprzednim odcinku, jak szybko życie uciekło Arbarukowi. I wydaje mi się, że obydwoje panowie są złamani, ale tego nie wiem. Ashgar piękne dźgnięcie Dasha. Czy Dash się odbije? Nie, to Ashgar cały czas przyjmuje inicjatywę. To on tutaj dominuje pole walki. Zdecydował się jednak
Troszkę je sobie wyczyścić. Obydwoje panowie są rozścieczeni, ale to Ashgar bije mocniej. Dash jednak, przyjmuje inicjatywę. Ashgar go blokuje. Ale czy coś się więcej stanie? Tak, Ashgar próbuje gdzieś tam wygrać i jest, udaje mu się i to Dash pada. No i pięknie. A teraz wchodzi trochę nutka nostalgii, ponieważ jest to ork, który wystąpił w pierwszym odcinku od Zera do Gigachada. Black Niewolnik. Statystyki 4, 6, 6, 5. No i oczywiście 4 słabości. Pokarm dla bestii, wyczerpanie i ranią go egzekucję, jak i ranią go ataki z ukrycia. No ale jest przeklętym berserkiem, więc może dać sobie radę. Zawalczy z Traką zabójec. Nie wiem, co on ma z tą ksywą, no ale na pewno ma 3 słabości. Ranią go ataki z dystansu, ranią go egzekucję i rani go trucizna. A jego statystyki to 6, 6, 5, 5. Tutaj zwycięzca może być od razu wiadomy, ale zobaczmy. Nie dzielmy skóry na niedźwiedziu, bo jeszcze możemy się zdziwić. No i dobra, Flaku już jest na polu bitwy. A gdzie jest Traka? Jest i potężny Traka, który musi trochę poskrzeczeć. Jak tak dalej patrzę, no to ja widzę, że ja mam praktycznie samych szalonych i złamanych orków, ale to Flak przyjmuje inicjatywę, chociaż jest gorszym orkiem. Na start, nie zadał wcale takich dużych obrażeń, ale przejął na samym starcie inicjatywę. Zobaczymy, jak to się rozwiąże. No ewidentnie Flak jest tym bardziej chętnym do walki i nie wiem właśnie, co się dzieje. Traka wykorzystuje jakieś mocy kinetyczne, żeby rzucać flakiem. Nie wiem, co to było, ale chłopaki jakoś, jednak wjeżdżają w siebie. Już chciałem powiedzieć, że nie inicjują walki, tylko czemu im życie nie spada? Żeby tu był jakiś błąd gry i będziemy musieli powtórzyć ten pojedynek, tego nie wiem, ale dobra, życie zaczęło spadać. W końcu Flaka przełamał jakoś swojego przeciwnika, zadaje obrażenia. W najgorszym przypadku zmęczy się. Traka tutaj oddaje jeszcze Flakowi. Naprawdę mocno oddaje w obrażeniach. Flak gdzieś tam próbuje przebić się przez tą wielką tarczę, ogłusza Traka. Będzie smagał swoją pałą, ale czy to wystarczy? Chyba nie. I to Traka, zadaje większe obrażenia. Przerzuca kolejny raz, tym razem rzeczywiście to on przerzuca przeciwnika, ale Flak nie daje za wygraną i krzyczy cały czas na Trakę. Kto wygra ten pojedynek? Traka, piękne smagańsko pałą, ale czy to wystarczy? Czy to pokona Trakę? Kolejny przerzut. Chłopaki się praktycznie wyrównali, jeżeli chodzi o punkty życia. Czy Flak jakoś to wykorzysta? Zostaje przerzucony. Musi nakrzyczeć na Trakę, inaczej... przerażenie wjechało na Trakę. Czyżby Flak miał szansę to wygrać? Bo Traka już teraz chyba nic nie zrobi. Będzie kulił się przed swoim przeciwnikiem. Jaki comeback tutaj wjechał? Chyba że Flak nagle wpadnie... wyczerpanie. Tego nie wiemy. Teraz wali cały czas z główki i chyba wykończy Trakę. Tak, wykańcza Trakę. Flak. Niespodziewanym faworytem tego turnieju. Co tu się stało? Dobra. Takiego pojedynku to ja się nie spodziewałem. A więc przechodzimy dalej. Oczywiście teraz w pojedynku zmierzy się Bolgu. Z Kugą, bo przeszli dalej w tabeli. A my przechodzimy do pojedynków półfinałowych. Dobra, zobaczymy, jak sobie pan Jidman poradzi na pana obrońcę. Poprzedni pojedynek pokazał, że nie ma co dzielić skóry na niedźwiedziu, bo jednak słabszy ork jest w stanie pokonać mocniejszego. I to Flak pokazał nam, że jako pierwszy ork, który był w jakiejkolwiek pierwszej serii, zdominował arenę. Ale zobaczymy, co tutaj się stanie. Bolgu kontra Kuga. Od razu rozścieczenie wjechało na starcie. Chłopaki się dzidami wymienili. Od razu obydwoje są rozścieczeni. Jak w ogóle te grupy przybocznych w siebie wjechały. Ale Bolgu, zadaje mocniejsze obrażenia. To będzie chyba szybki pojedynek. Tak! I Bolgu pokonuje Kugę. Ale trzeba to przyznać, bardzo agresywnie w siebie wszyscy wjechali. To uderzenie przybocznych było mocne. Ale przechodźmy do następnego pojedynku. Tym razem potężny Ashgar zmierzy się z Flakiem. Czy tym razem Flakowi uda się przetrwać? Ja tego nie wiem i za chwilę się o tym przekonamy. Chłopaki wychodzą już na ubitą ziemię, splamioną krwią w dzisiejszym odcinku. Krwią moich przybocznych. Jestem tak w ogóle ciekawy, ilu z nich wróci. Bo nieraz było tak, że jak wysyłam orka na arenę do walki z innym moim orkiem, dość często się zdarzało, że wracali.
Ale dobra, przejdźmy do pojedynku. Flaka znowu na samym starcie przyjmuje inicjatywę i tutaj od razu zadaje obrażenia. Nie ma powtórki z poprzedniego pojedynku, ale Flaka znowu może być tutaj faworytem. Wjeżdża potężna główka, Ashgar, powiem szczerze, nie wie co ma zrobić. I to jemu życie spada. Potrójne uderzenie berserka, pięknie. Jeszcze dupsko smagane. No to Flak chyba wygrał ten pojedynek. Ashgar no nie może się podnieść, jest wbijany po prostu w glebę. Ashgar, rusz dupę i zrób coś. Stary, oj, zadał pierwszy cios, coś tam zadał Folkowi. Odgryzł się, tak. Pojedynek się wyrównuje, no powiedzmy. Bo Ashgar, no, rozścieczył się. Już chciałem powiedzieć, że dostanie niezłe baty, ale się rozścieczył i może odwrócić losy pojedynku. No chyba, że Flok okaże się potężniejszy. Walczy do końca. Flok nie odpuszcza i dobija Ashgara. Pięknie. No to mamy finał, moi drodzy. Bolgu kontra Flak. Tylu już padło, a zostało tylko 2 uczestników. No dobra, Flaku kontra Bolgu. Pora rozpocząć finałowy pojedynek odcinka i przekonać się, który z nich zostanie mistrzem areny w Ciri Tungol. No tutaj Flaku na pewno będzie miał dużo ciężej, Bolgu jest jednak szybszy. No jest obrońcą, więc będziesz sobie wszystko mógł tutaj blokować tarczą, ale możemy mieć powtórkę z pierwszego pojedynku i wcale nie musi być tak jak mówię. I Bolgu zbierze niezłe baty od Flaka. Ja wiem jedno, po tym odcinku na pewno wleci kilka odcinków z levelowania orków, bo muszę sobie jednak armię odbić. No ale dobra, przechodzimy do pojedynku. Chłopaki próbowali się nakrzyczeć, ale to Bolgu był szybszy. Flak gdzieś tam próbuje dobić do Bolga, który atakuje przyboczny Flaga, ale no sam Bolgu nie robi za dużo, praktycznie odpycha Flaga swoją tarczą. Flaku wykorzystuje okazję, dobija Bolga na macie. Czy coś zrobią więcej? Czy będą tylko na siebie krzyczeć w całym pojedynku? No Flaku ewidentnie chce wygrać. Chce przejąć inicjatywę i to jest najśmieszniejszy, to jest najsłabszy ork w dzisiejszym odcinku, a radzi sobie najlepiej i on jest złamany, a walczy właśnie z szalonym i kładzie go bez problemu. Pięknie, piękne wbicie w glebę. Bolgu nie wie normalnie, co ma zrobić. Była próba uderzenia tarczą, ale zbyt wolna. Flaku przejmuje inicjatywę i znowu wbija Bolga w ziemię. Czy Bolgu w końcu coś zrobi? No nie, no znowu dostaje kolejną główkę, jest wbity kolejny raz w ziemię. Weszło rozścieczenie. Czy Bolgu w końcu wykorzysta swój atut i dobije Flaka? Flak w bardzo dużych tarapatach. Naprawdę w bardzo dużych tarapatach. Weszło rozścieczenie, ale to chyba Bolgu zwycięża. Tak, Bolgu zostaje zwycięzcą. Flak pada. Dominował w całym pojedynku, ale nic to nie dało. I Flak, niewolnik, niestety pada, a zwycięzcą jest Bolgu Roztrzep. Ale niestety, moi drodzy, tak się kończą walki na arenie. Może zostać tylko jeden zwycięzca. Ja wam dziękuję za uwagę i słyszymy się w kolejnych odcinkach.